serdecznie na moim kanale. Pokażę Wam, jak zrobić przepyszny obiad, którego bohaterem będzie jagnięcina. Jagnięcina to jedno z najzdrowszych mięs aktualnie dostępnych na rynku. Jest zdrowsze od wołowiny i wieprzowiny. Zawiera dużą ilość białka. Oczywiście nie każdy za jagnięciną przepada, ponieważ w smaku podobna jest do dziczyzny, sarniny i ma taki charakterystyczny smak. Dzisiaj jagnięcinę przyrządzę duszoną w kapuście i mam nadzieję, że wypróbujecie ten przepis, ponieważ jest naprawdę bardzo dobry. A więc do duszonej w kapuście jagnięciny użyję pół kilograma do 600 g jagnięciny. Akurat mam tutaj udziec jagnięcy, 1,5 kg kapusty, pieprz oraz sól, koperek do posypania i ozdobienia oraz zioła. Majeranek, który niesamowicie pasuje do jagnięciny, oraz czomber, który również niesamowicie pasuje do jagnięciny oraz kapusty, która jest ciężkostrawna. Jeżeli macie, polecam Wam dodać szczyptę rozmarynu, który mi się akurat skończył, ale dodam go jako pozycja opcjonalna w przepisie. I dzisiaj również pokażę Wam, jak wykonać jasno-złotą zasmażkę, która będzie nam potrzebna do jagnięciny. Do wykonania zasmażki potrzebujemy 30 ml oleju, jest to olej rzepakowy, 30 g mąki, 250 ml zimnego mleka oraz 250 ml gorącego bulionu. Zrobię go z kostki rosołowej. Całość będzie podana z ziemniakami. Jako pierwsze przygotujemy liście kapusty. Wycinam trzon. W związku z tym, że mam połówkę kapusty, mam troszkę ułatwioną sprawę, ponieważ musimy rozdzielić liście tak, by je nie porozrywać. Wszystkie liście mam już rozdzielone, umieszczam je w garnku, po czym zaleję je wodą i będę obgotowywać około 5-10 minut, by liście lekko zmiękły. I już minęło 10 minut, wyłączam palnik, kapusta powinna być już dobrze obgotowana. Teraz liście kapusty wyciągam z wody. I tutaj bardzo ważna informacja, nie wylewamy wody, w której gotowała się kapusta. Jest ona dla nas bardzo ważna. Kapusta już wyciągnięta, pozostawiam ją do ostudzenia, włączam ponownie palnik i do wody, w której gotowała się kapusta, wkładam jagnięcinę. Jagnięcinę będę gotować na półmiękko. W czasie, gdy jagnięcina gotuje się, ja wycinam wszystkie twarde części z kapusty. Wycinam wszystkie nerwy liściowe. Nerwy z kapusty już wycięte. Podzieliłam sobie kapustę na taką drobną, którą wyłożę dno garnka, i większe kawałki, w które będzie mi łatwo zawinąć mięso. Mięsko już się gotuje 25 minut. Uważam, że już powinno być odpowiednio miękkie. Mięso wyławiam z wody na sitko, by lekko obciekło i ostygło. Wody po gotowaniu nie wylewamy, będzie to nasza baza do sosu. W
czasie, gdy mięso stygnie, przygotowuję przyprawy. Do moździerza dodaję sól, około łyżeczkę, pół łyżeczki pieprzu, łyżkę majeranku i łyżeczkę czombru. Wszystko razem ucieram, by przyprawy i zioła się połączyły. Upewnijmy się, że mięso jest mniej więcej tej samej wielkości. Można je przekroić na pół. Mięso posypuję przyprawami. Każdy kawałek obtaczam w przyprawach. Dobrze obtoczone mięso jest gotowe do zawijania. Dno szerokiego garnka obkładam liściami kapusty. Dosyć płasko. I teraz będziemy zawijać mięso w kapustę. Jeżeli mam uszkodzoną kapustę, składam liście kapusty razem w ten sposób. Na środek kładę kawałek mięsa, który zawijam najciaśniej jak to możliwe. I składam tak jak gołąbki. Oto jak wygląda zawinięta jagnięcina, przypomina gołąbki. Starajmy się wcisnąć wszystkie kawałki tak, by stworzyły jedną warstwę. Jagnięcinę zalewam wywarem powstałym z kapusty i mięsa. Włączam palnik i będę dusić ją do miękkości. Minęło pół godziny. Sprawdzam, jak tam nasze zawiniątka. I dolewam więcej wywaru, który nam wyparował. I pozostawiam do dalszego duszenia się. Minęło około 10 minut od momentu dolania wywaru do jagnięciny. Wkrótce zakończymy duszenie, więc czas przygotować zasmażkę. Na suchą patelnię wsypuję 30 g mąki i zarumieniam mąkę, stale mieszając. Mąka już nabrała ładnego złotego koloru. Możemy ją odstawić na bok. Na patelni rozgrzewam olej. Do rozgrzanego oleju dodaję zarumienioną mąkę. I mieszam razem. Do całości dodaję zimne mleko i rozprowadzam, by nie było grudek. Do szklanki wrzucam jedną kostkę rosołową, którą zalewam wywarem z kapusty i mięsa. Całość rozcieńczam gorącym wywarem z kostką rosołową. 250 ml.
Przygotowaną zasmażkę szybko wlałam do mięsa i kapusty. Sos doprawiam solą i pieprzem. Doprawione pozostawiam do dalszego duszenia się, aż sos się zagęści i będziemy mogli podawać. Jagnięcina jest na tyle mięciutka, że nie trzeba do niej noża. Polecam Wam gorąco, naprawdę jest bardzo dobre, musicie to wypróbować. Przepis jak zwykle podaję Wam w opisie. Niesamowite. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się.